America First. Ostatnio bardzo często słyszymy to hasło. America First. Ameryka najpierw, Ameryka przede wszystkim. Co ten slogan właściwie znaczy? I jaką rolę odegrało w historii Stanów Zjednoczonych? Właśnie o tym będzie opowiadał ten filmik. To jest historia hasła America First. Stany Zjednoczone oficjalnie powstały 4 lipca 1776 roku wraz z przyjęciem Deklaracji Niepodległości przez Kongres Kontynentalny. Uważamy następujące prawdy za oczywiste, że wszyscy ludzie stworzeni są równymi, że Stwórca obdarzył ich pewnymi nienaruszalnymi prawami, że w skład tych praw wchodzi prawo do życia, wolność i dążenie do szczęścia. Choć dziś świętujemy ten moment jak narodziny państwa, potrzeba było jeszcze 6 lat wojny z Brytanią, żeby udowodnić, że te słowa znaczą coś więcej niż tylko atrament na pergaminie. Po wojnie Stany Zjednoczone stały się formalnie niezależne, całkowicie oderwane od Europy na zawsze. Right? Well, nie do końca. Oto mapa. 13 dawnych kolonii brytyjskich, które zjednoczyły się, by stworzyć nowe państwo. Ale wokół nich wciąż były europejskie imperia. Hiszpańskie, francuskie, brytyjskie. Byliśmy wyspą nad morzem ziemi imperialnej. No i w dodatku gospodarka nowego kraju nadal zależała od handlu przez Atlantyk. Pełna izolacja? Nie myślę. Niemniej jednak nasz pierwszy prezydent, George Washington, kiedy kończył swoją prezydenturę, wygłosił przemówienie, które obok Deklaracji Niepodległości i Konstytucji stał się jednym z kultowych dokumentów amerykańskiej ideologii państwowej. Najważniejszą zasadą naszego postępowania wobec obcych nacji winno być poszerzanie wzajemnych stosunków handlowych oraz utrzymywanie z nimi możliwie najskromniejszych związków politycznych. Te zaś zobowiązania, których już się podjęliśmy, powinniśmy wypełnić w całkowicie dobrej wierze. Europa posiada szereg podstawowych interesów, jednak żaden z nich nie wiąże się z nami w ogóle lub ma charakter odległej relacji. Dlatego też kontynent ten często popada w konflikty, których przyczyny zasadniczo leżą poza sferą naszych zmartwień. Stąd niemądre z naszej strony byłoby wikłanie się poprzez jakieś sztuczne więzy w trwałe rozchwianie meandry jej polityki lub układy i spory wynikające z jej przyjaźni bądź waśni. Nasze odseparowanie i odległe położenie zachęca nas i umożliwia nam obrać zgoła inny kurs. Jeżeli pozostaniemy jedynym narodem pod władzą skutecznego rządu, to czas, w którym okaże się, że nie musimy obawiać się szkody zadanej nam z zewnątrz, że gdy ogłosimy swoją neutralność, będzie ona skrupulatnie przestrzegana w każdym momencie, że wojujące nacje, nie będące w stanie nas podbić, nie zaryzykują próbami sprowokowania nas, że będziemy mogli, zgodnie z tym, co podyktuje nam nasz interes lub sprawiedliwość, sami decydować o pokoju lub wojnie. Wcale nie będzie tak odległe. On, jak wielu Amerykanów tamtej epoki, wierzył, że Ameryka powinna cieszyć się swoim niezwykłym losem, że oddzielona oceanem od problemów tzw. Starego Świata może wyznaczyć własną drogę. Ale co jeśli szukamy ekspansji? No cóż, nie musimy patrzeć za oceanem, możemy iść na zachód, gdzie przed nami setki tysięcy kilometrów niezgospodarowanej ziemi. Wow! This land is my land, this land is my land. Problem w tym, że bardzo szybko zdaliśmy sobie sprawę, że ten dziki zachód nie był pusty. Był pełen rdzennych plemion, a większą część tych terytoriów kontrolowały europejskie imperia. Hiszpania, Francja, Wielka Brytania. Ekspansja oznaczała konfrontację. Przez kolejne dekady idea izolacji nowego państwa była coraz częściej podważana przez rzeczywistość.
Imigracje i importowanie niewolników ciągle zmieniały pojęcie tego, kim w ogóle może być Amerykanin. A obecność europejskich imperiów na kontynencie amerykańskim doprowadziły do ogłoszenia tzw. doktryny Monroe, the Monroe Doctrine. Dokumentu, w którym Stany Zjednoczone zadeklarowały, że będą bronić innych demokracji w tej części świata przed kolonialnymi ambicjami Europy. Z czasem doktryna ta zaczęła się rozszerzać, w miarę jak amerykańska potęga morska rosła pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku. Jednak prawdziwy kres ducha America First, rozumianego jak trzymanie się z dala od zagranicznych konfliktów, nastąpił podczas I wojny światowej, gdy prezydent Woodrow Wilson wysłał amerykańskich żołnierzy do Europy. Po wojnie Wilson odegrał też kluczową rolę w tworzeniu traktatu wersalskiego oraz powołaniu Ligi Narodów, międzynarodowej organizacji, która miała regulować stosunki między państwami, w tym między USA a Europą. Czuję się jak małpa, kiedy mówię USA a Europą. UUAA. Jednak sama myśl, że Stany Zjednoczone mogłyby być podporządkowane międzynarodowemu rządowi, budziły wśród wielu Amerykanów strach. I właśnie wtedy po raz pierwszy pojawiło się hasło America First. Z tym hasłem został wybrany następny prezydent Warren Harding, za którego kadencję Stany Zjednoczone odmówiły udziału w Lidze Narodów. W latach 30. po krachu giełdowym, a w cieniu wielkiego kryzysu, w Ameryce ponownie wzmocniły się głosy sprzeciwu wobec angażowania się w sprawy zagraniczne. Gdy w Europie rosło napięcie, a Hitler przejmował kolejne państwa, wielu Amerykanów było zdania, że to nie jest nasza wojna. Właśnie wtedy, w 1940 roku, powstał America First Committee, największy antywojenny ruch w historii USA, liczący setki tysięcy członków, w tym studentów, intelektualistów i polityków. Jego głównym celem było powstrzymanie Stanów Zjednoczonych przed przystąpieniem do II wojny światowej. Twarzą tego ruchu został Charles Lindbergh, słynny lotnik, który jako pierwszy samotnie przeleciał przez Atlantyk. Lindbergh był charyzmatyczny, popularny i przekonany, że udział Ameryki w wojnie w Europie przyniesie więcej szkody niż pożytku. W swoich przemówieniach Lindbergh ostrzegał, że prawdziwym zagrożeniem dla Ameryki nie są armie Europy, ale utrata naszej tożsamości i interesów narodowych w imię cudzych wojen. Jednak z czasem jego wypowiedzi zaczęły budzić kontrowersje, nie tylko z powodu ich antysemickiego tonu, ale też dlatego, że wielu uważało, iż jego postawa zbyt przypomina sympatie proniemieckie. Po ataku na Pearl Harbor w 1941 roku i oficjalnym przystąpieniu USA do wojny, America First Committee natychmiast się rozwiązał. Hasło America First zniknęło z głównego nurtu debaty publicznej na ponad 7 dekad. Z czasem kolejne wojny, Korea, Wietnam, przynosiły coraz mniej satysfakcji i zwycięstw. Ruchy protestacyjne powiązane z kulturą młodzieżową i rock'n'rollem zaczęły wyrażać sprzeciw wobec polityki zagranicznej USA. Upadek Związku Radzieckiego i żelaznej kurtyny przyniósł krótką odnowę wiary Amerykanów w swoją wyjątkową rolę na świecie, ale i to szybko zostało podważone przez tzw. wojny bez końca w Iraku i Afganistanie. Gdy w 2015 roku na scenie politycznej pojawił się Donald Trump, wiele z idei Charlesa Lindbergha, to brzmi śmiesznie, z idei Charlesa Lindbergha o tożsamości narodowej i odrzuceniu ciągłych wojen znów wyszło na pierwszy plan. Towarzyszyło temu rosnące niezadowolenie z deindustrializacji kraju, napływu imigrantów z Bliskiego Wschodu i krajów globalnego południa. Trump szybko przywrócił frazę America First do politycznego języka. Tym razem jednak nie było to tylko przestroga przed zagranicznymi sojuszami. Było to deklaracja nowej, nacjonalistycznej polityki. Najpierw Amerykę, potem resztę świata. W pierwszym przemówieniu inauguracyjnym jako prezydent Trump powiedział wprost:
From this day forward, a new vision will govern our land. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Dla jego zwolenników to było oświeżające i autentyczne. Dla krytyków niepokojące echo dawnych izolacjonistów, a nawet flirt z retoryką ksenofobiczną. Bez względu na ocenę, Trump przywrócił America First do centrum debaty politycznej w USA, nadając temu hasłu nowe, bardziej konfrontacyjne znaczenie. Dziś Stany Zjednoczone wciąż toczą wewnętrzną walkę o to, co naprawdę znaczy America First i czy w ogóle warto używać tego hasła. Dla jednych siła Ameryki leży w jej udziale w sprawach światowych, w silnej wymianie handlowej, w dominacji szlaków morskich oraz w zdolności przyciągania talentów z całego świata. Dla innych to świadczy o kraju, który oddala się od swoich wartości, zmieniając się w coś na kształt giełdy z armią. Dlatego właśnie w ten 4 lipca zachęcam Was do chwili refleksji. Jak naprawdę powinna wyglądać polityka stawiania Ameryki na pierwszym miejscu? Jak naród może dbać o swoich obywateli i swoje interesy, nie rezygnując przy tym z odpowiedzialności jako część globalnej wspólnoty? Ja sam nie znam odpowiedzi, ale jako osoba patriotyczna uważam, że samo wykrzywanie haseł niewiele znaczy. Najważniejsze jest to, czy naprawdę traktujemy nasze państwo jak coś cennego, dar przekazany nam przez pot i oddech naszych przodków. Czy chcemy stawiać Amerykę na pierwszym miejscu dlatego, że to nasz jedyny kraj i musimy o niego dbać? Czy może dlatego, że chcemy udowodnić, że jesteśmy najlepsi, a wszyscy inni mogą pójść do diabła? Jeśli America First ma oznaczać kraj silny, sprawiedliwy i gotowy być dobrym sojusznikiem i partnerem dla świata, to ja jestem całkowicie za. Dziękuję bardzo, moi drodzy. Dzisiejszy filmik był jeden z tych, który dotyczy historii, więc to jest trochę inna droga dla mojego kanału, ale wydaje mi się, że to było bardzo ciekawe, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że dzisiaj jest narodziny naszego państwa. Mam nadzieję, że jeśli jesteście w Ameryce, że macie jakieś barbecue, do którego możecie trafić. Jeśli jesteście w Polsce, to chodźcie na barbecue, czemu nie? A najważniejsze, nie zapomnijcie stawić kciuk do góry i subskrypcji, jeśli jeszcze nie subskrybowaliście do kanału Jestem Janek. I do zobaczenia, moi drodzy, następnego razu. Pa, pa!